Cześć! Ten odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej. Już kiedyś chyba mówiłem coś takiego w innym odcinku. No tak, ten odcinek miał się nazywać Jak imprezują, jak bawią się Wenezuelczycy. I tak się chyba będzie nazywał w sumie. Ale nagrałem go wieczorem na imprezie halloweenowej, gdzie była impreza w klubie, a później pojechaliśmy z Carlosem, który tutaj jest. Hola Carlos. Hola. Pojechaliśmy nagrywać w ciągu dnia materiał i niestety podczas tego materiału doszło do dosyć traumatycznego wydarzenia, które pewnie zobaczycie, bo częściowo nagrywałem, będzie za tydzień w kolejnym lub za jeden lub za dwa vlogi. W każdym razie nie mogę już dać temu odcinkowi tytułu Jak imprezują, jak bawią się Wenezuelczycy, w związku z czym podzielę to na dwie części. Dzisiaj będzie tylko troszeczkę teraz pojeździmy po mieście, a później pojedziemy do klubu i pokażę wam imprezę w klubie z gościem, którego nie widziałem wcześniej na oczy. Mauricio ustawił mi taką imprezę ze swoim kumplem beatboxerem. A teraz jedziemy do dzielnicy, w której jeszcze nie byłem, jeszcze nie nagrywałem, do miejsca La Candelaria i tam trochę jeszcze ponagrywam na ulicy i powiem wam, jak teraz wygląda sytuacja w Wenezueli. Tak się złożyło akurat teraz, jak jedziemy, że same rozwalone fury. Ten z kolei nie ma szyby z tyłu. Chillaksik. Wow, que mucho gente. Podemos dejar el carro aquí y caminar hacia abajo si quieres. Okej, podemos. Hacia la zona esta. Tutaj u góry jest siedziba El Universal. Gazety, która jest jednak niby prywatna, ale kontrolowana praktycznie przez rząd. Plakaty z Chavezem i Maduro, standardzik. Budki, które u nas też już nie działają praktycznie. Ile to kasy zainwestowane bez sensu kiedyś. Jesteśmy teraz w tej dzielnicy La Candelaria i idziemy do jej centrum, się przejść trochę po okolicy. No więc tak, jeżeli chodzi o sytuację w Wenezueli, to cały czas jest inflacja. Wynosi ona od zeszłego roku, kiedy w lipcu przyjechałem, dolar kosztował 7000 boliwarów, dzisiaj już kosztuje na stare pieniądze 26 milionów boliwarów, czyli inflacja wynosi tyle procent. Mimo tego, że była denominacja i przez chwilę wystarczało papierków i wszystko było tańsze, no to już jest niestety, znowu wraca sytuacja do tej sprzed denominacji. Dolar wzrósł w ciągu miesiąca ze 140 boliwarów na 240 dzisiaj. Już pomału zaczyna brakować papierków, już pomału jest trudniej o gotówkę. I na przykład to, co teraz widzicie, nagrałem przed chwilą w samochodzie, to jest 500 boliwarów, czyli $2 teraz, czyli czasami tyle się płaci za kawę w dobrym miejscu. La Candelaria to jest dzielnica, no to znaczy tak, jak jestem tu z Carlosem, który jest stąd, to nie jest niebezpiecznie, gdybym był sam trochę bardziej, ale nie jest to bardzo niebezpieczna dzielnica, jest to taki środek, powiedzmy. I mieszkają też tutaj ludzie, taki środek, czyli nie bardzo bogaci, ale też i nie bardzo biedni, nie jest to barrio, jest to centrum miasta, jakby nie było. Nie do końca miałem rację, mówiąc, że nigdy przedtem nie byłem w dzielnicy La Candelaria. Byliśmy na tym samym placu w odcinku Wycieczka po Caracas. W pełnym słońcu w ciągu dnia plac ten wydawał mi się bardziej pusty. Dzisiaj tętnił życiem. Pokażę wam ciekawą sprawę, mianowicie siłownię taką publiczną na zewnątrz. U nas też już takie są, ale w Wenezueli z uwagi na klimat są one wszędzie. I ludzie ćwiczą właśnie w takich miejscach. Jest taka siłownia i ziomki sobie ćwiczą po prostu, nie? Patent jest taki, powiedzieli mi, że ogólnie tutaj ćwiczą na co dzień tymi urządzeniami, ale jeżeli chodzi o ciężary takie metalowe, większe, no to chowają je tutaj na weekend i na noc, po prostu żeby nikt nie ukradł, wiadomo, jest to na zewnątrz, w miejscu publicznym. Wyciągają to i od poniedziałku do piątku można wtedy ćwiczyć sobie z tymi ciężarami. To, co mi się podoba tutaj w stosunku do tego, jak jest u nas zimą, to znaczy tutaj jest tak przez cały czas, a u nas jest tak wiosną i latem, że jest taki outdoorowy styl życia, czyli że po prostu się wychodzi i się imprezuje, albo się siedzi na zewnątrz, po prostu jest ciepło. Esta es la música rapera, la forma como lo hacemos aquí en Venezuela, como llevamos en alto la bandera para que la gente vea como la música se cuela. Claro, por eso que en estos hacemos de historias, los maestros de ceremonia, desde aquí hasta Polonia, que podemos ver, porque andamos rapeando. También saludo al camarógrafo ahorita que está grabando y anda viajando y vino para nuestro país, que tenemos aquí desde la raíz. Por eso que pongo puño arriba, la mente está activa y nosotros libertamos como Simón Bolívar.
O Simón Bolívar y su espada, líricas creadas, en la mente dándole estocada. Raperos en el metro, yo no falto el respeto. Yo soy de los que representan el gueto, de las palabras que son necesarias. Bienvenido a Venezuela, parroquia La Candelaria. Parroquia La Candelaria, habla de claro de acá a Suiza. Por eso es que en esto yo no te digo nada de divisa. No quiero tener eso, no quiero tener nada que me bautiza. Pero yo lo que quiero es que me saquen la visa. Que me saquen la visa, que si me sacan la visa, voy a poner una sonrisa al estilo de la Mona Lisa. Eso, lírica, poten de brisa. Yo soy como cuando de repente el ataque mandó y una peste te llega en la brisa. Tú sabes que la muerte nunca te avisa. Saca la sonrisa, que cuando rapeamos la gente veneca. Esto es sangre mestiza. Sangre mestiza, por eso avisa. El cigarrillo y ceniza, porque rapeo de aquí chiquiza. Háblale que le decimos sisa. O sea, sí, en mi país lo dicen así. A veces allí, on the street, te rapeamos siempre con inglés. En inglés, suena demasiado criminal, que yo la que ninguno puede llamar a Mickey. Suena demasiado bestial, sobre todo cuando vengo a estos carajitos le he hecho Vicky. Suena demasiado criminal. Si me quieren retar, en esto les hago graffiti. No pueden retar, sobre todo cuando llega corto y esto llega toda la city. Przechodziliśmy sobie z Carlosem po prostu tędy i ziomki powiedzieli, że rapują i czy by nie można ich nagrać. Także ich nagraliśmy, a teraz z nimi pogadam i zapytam ich, co robią w życiu. Zobaczymy, dowiemy się. Anthony Castillo. Soy None. None. Yes. Wander García. Quimera. ¿Cuántos años ustedes tienen? 20. 18. 19. 30. Wow, tú pareces como 18. Yo quiero preguntar a ustedes si ustedes quieren vivir en Venezuela, quieren vivir aquí o salir del país. Realmente yo quiero salir aquí porque la economía nos tiene atrapada mucho, porque hay gente que no tiene paso a sobrevivir diariamente. Lo que han hecho muchos venezolanos ha sido escapar para otros países en busca de un sueño, o por lo menos los artistas, me explico. Aquí no tienen lo que están viviendo de eso porque tienen el sufrimiento. Pero si la situación económica del país y de la gente es mejor, tú no quieres salir, ¿sí? No. Ustedes aman Venezuela, eso Yo es amo solo Venezuela, pero si yo salgo, vuelvo a venir. Cada manera de dinero. Claro, Entiendo. porque por lo menos lo que es la vida del artista aquí en Venezuela no da, y entonces esto nosotros lo queremos como vida, es lo que nos gusta, es lo que queremos hacer, y entonces el resultado es conseguirlo primero afuera, porque aquí en Venezuela somos un país que lamentablemente valoramos más lo que viene de afuera que lo que tenemos aquí mismo en nuestro país. Todos amamos a Venezuela. Sentimos que es nuestro país donde nos sentimos más cómodos, y la calidad de la gente, todo el confort que se siente aquí, no sentimos. La mucho clima cariño. también, sí. Exacto. No lo consiguen en ningún lado, las mujeres, la playa, todo. No, Venezuela es muy bonito a pesar de todo. Lo que tenemos ahorita es un problema económico que es lo que nos tiene mal. Esto se puede arreglar, pero en 10 años. No, esto se va a arreglar. Se va a arreglar y se puede, pero en 10 años, mano, 12. Y Entiendo. entonces lo que primero que sería es cambiar nosotros mismos para poder cambiar Venezuela. ¿Ustedes saben dónde ustedes quieren ir? Miami. Colombia. Chile. Yo me voy a quedar aquí en Venezuela. Aquí está toda mi familia. Entiendo. Aparte que yo tengo la fe de que todo esto se va a solucionar. Y que todas esas torturas que nos tienen psicológicamente y monetariamente, todo eso va a pasar, porque Venezuela es un país libre, es un país que no está solo, un país que tiene muchos países hermanos y que sé que van a meter la mano para que esto funcione. Katrina, ven. Ella no es mi hija. La acabo de conocer. Llegó y me asustó. Y estábamos conversando un momento con mi hijo y con ella. Y cuando ustedes vinieron a grabarla, se asustó y se vino aquí con nosotros. Papá, Delfiny. ¿puedo prestarle la bicicleta a él? Fajne jest tutaj w tych ludziach to, że sami do ciebie zagadują. Dosyć łatwo się w Wenezuelę nagrywa, już to kiedyś mówiłem. Ale faktycznie wystarczy wyjść i sami do ciebie zagadają najczęściej. Okej, w tym momencie jedziemy w okolice Sabana Grande i do zobaczenia za chwilę tam. Ale zanim pojedziemy na Sabana Grande, to zamówimy sobie jeszcze hambuksa w hamburgerowni. Dziewczyna liczy kasę, a jest tych papierków dużo. Ola. Con todo. La
Zobaczcie, ile tam jest tych dodatków. Ten hamburger jest wyższy niż szeroki. Para llevar o comer acá? Para llevar. Bulwar Sabana Grande. Piątkowy wieczór to czas, kiedy ludzie szykują się do imprezy. Sabana Grande i okolice to moje ulubione miejsca w Caracas, pewnie za sprawą tłocznych ulic pełnych różnorodnej masy ludzkiej. Uwielbiam chodzić wśród tych ludzi, ale tak naprawdę wystarczy mi tylko stać i na nich patrzeć. Dzisiaj wyszliśmy przez chwilę coś nagrać na ulicy. Chciałem nagrać po prostu trochę Caracas, żeby mieć na przybitki, żeby podkładać wokal pod to. Po raz pierwszy w życiu słyszałem strzały, które nie były na strzelnicy, tylko po prostu ktoś do kogoś strzelał na ulicy. Czyli jesteśmy w tym momencie na bulwarze Sabana Grande, który często nagrywałem, ale jest wieczór. Jest dosyć późno, jest mnóstwo ludzi, zobaczcie. A to dlatego, że dzisiaj jest piątkowy wieczór. Z tego, co mi Carlos powiedział, to ludzie dostają wypłaty i jest Halloween też, w związku z czym jest mnóstwo imprez halloweenowych. Podejdziemy jeszcze na chwilę do miejsca, gdzie jest jedzenie, pokażę wam. To jest taka typowa hamburgerownia, hot dogownia, a my idziemy dalej. Ostatnimi dniami nie za bardzo nagrywałem, dlatego że miałem mnóstwo pracy, a poza tym organizuję wypad. Lecimy z Quizbel do Peru, a później do Chile i następnie do Kolumbii. I w związku z tym... Hola! I w związku z tym po prostu nie miałem czasu na nagrywanie, ale mam nadzieję, że jakoś tam nadrobię i coś wam pokażę. W następnym odcinku wybierzemy się do Petare, do środka Petare, będziemy rozmawiać z ludźmi, będziemy w środku ich domów, poznamy to barrio owiane złą sławą, o którym w ten sposób mówiłem, że jest bardzo niebezpieczne, ale teraz wejdziemy do środka i zobaczymy, jak tam jest. Tu jeszcze wam pokażę. Hola! Tu jeszcze wam pokażę jedną miejscówkę z jedzeniem, możecie sobie zobaczyć. Awokado, jakieś różne rodzaje jedzenia. I przede wszystkim 3000 sosów, czyli coś, co też lubię w Naddniestrzu. Tutaj też jest w Wenezueli tego dużo, tych dodatków. Tu jest wejście do metra Chacaito. A my w tym momencie idziemy do domu, a ja was zabiorę na imprezę halloweenową, która ma miejsce w klubie La Quinta. Jadę tam z gościem, którego nie znam, mam go odebrać i pokażę wam, jak imprezują, jak się bawią latynosi. Na koniec jeszcze wpadliśmy do knajpy, gdzie której Carlosa Kumpel jest właścicielem. Pokażę wam kawałeczek przed imprezy wenezuelskiej. Oye, Alexi, feliz cumpleaños, Alexi. Mi sentido pésame por el Magallanes. Sí, sí. El equipo de la mayoría de la reprobación. ¿Lo que se hace en el gobierno es así? Cześć, jest weekendowy wieczór w Caracas. Teraz jest godzina 23:40, prawie dochodzi północ. Dzisiaj jadę na imprezę w Caracas. Czekam właśnie za tą bramą tutaj taką z ochroną i tak dalej. Na taksówkę, którą zamówiłem przez pewną aplikację działającą w Wenezueli. Zresztą w sumie mogę wam powiedzieć, że nazywa się Nexo, nie ma ich w Polsce, więc nie jest to reklama. I jadę dzisiaj najpierw tą taksówką po kumpla Mauricio. Mauricio jest chory, mój kolega fotograf Mauricio jest chory, więc jadę po jego kolegę, który będzie występował w klubie La Quinta. I postaram się nagrać dla was, jak wygląda impreza w Caracas, w Wenezueli. Latynoska impreza w Caracas. Jedziemy. Jak wychodziłem z osiedla, to oczywiście powiedzieli mi, że broń Boże nie trzymał tej kamery wielkiej, bo nagrywam dzisiaj Lumixem GH5 na ulicy.
Z mojego osiedla, z tego bloku, gdzie teraz mieszkam, są dwa wyjścia. Jedno jest od strony bezpieczniejszej, drugie od mniej bezpiecznej. Akurat to główne jest od mniej bezpiecznej. Dzień przed tym, jak będę się wyprowadzał, to nagram dla Was, jak to wygląda tak konkretniej. Cuidado con eso. La tenía prendido ahorita en el carro y me tenía todo nervioso porque lo ven los motorizados y nos atracan. Sí, pero cuando yo digo eso para los polacos, que aquí es peligroso y todos los venezolanos me dicen que guarda la cámara y no nunca el teléfono en la calle, ellos como, ah, no, es mentira. No, aquí no puede sacar nada, no puede tener reloj, no puede tener nada. Vamos a llevar el chamo para el club y ya, yo voy a estar en el club y después no cámara en la calle. Bueno, tenga mucho cuidado. Yo sé. Es mejor hacer una vuelta que esperar. Sí. Sí, porque te sorprenden. Robimy kolejną rundkę, dlatego że kierowca powiedział, że lepiej nie czekać pod domem tego gościa, gdy już przyjechaliśmy, lepiej się przejechać i nie stać w miejscu. Ante Caracas. Siempre estaba peligroso, ¿sí? No. Antes la gente salía y las calles estaban full de personas. Mire cómo está esto ahorita. Todo Entiendo solo. que es peligroso cuando es solo. Solo, sí. Hace 2-3 años esto no era así tan solo. Había gente por todas partes. Robimy kolejną rundę. Dobrze, że trafiłem na cierpliwego kierowcę, bo tutaj w Wenezueli kierowca najczęściej jest panem i władcą i jest zniecierpliwiony. A ten jest wyluzowany. ¿El es de aquí, de Venezuela? El hombre, sí, él es venezolano, sí. Hola, Hey, yo Bart. tengo miedo, los polacos tienen miedo. ¿Cómo estás? Bart. A mí no me des besos porque te va a llenar de sangre. Ok, Bart. ¿Todo bien? Wow, qué fido. Sí, todo bien, vamos. To są nowe LEDowe światła zamontowane przez rząd, ale to jest jedno z niewielu rzeczy, które są nowe. No ale rzuca się w oczy. Wpadliśmy w korek, jesteśmy w tym momencie już w miarę blisko klubu, w dzielnicy Las Mercedes. To jest ten klub właśnie. To jest dosyć zabawne spotkać ludzi, których mam nagrywać i których twarzy nigdy nie widziałem, a oni od razu mają makijaż, zobaczcie. Yeah. Tam jest kolejka ludzi, którzy czekają na występ tego mojego kolegi i klub, a tutaj jest jedzenie. Tengo carne molida, pizza, queso, pollo y gordon blue. Eso es tequeños, ¿sí? Exactamente. Puedo comer tequeños, ¿sí? Mieliśmy sobie tequeñosy, czyli to jest takie jedzenie, tequeños się nazywa. Dobra, pokażę wam, jak wygląda klub, jak wygląda kolejka do niego. Teraz pewnie będę słyszał, żebym nie chodził po ulicy i nie nagrywał. Ja naprawdę tego nie wymyślam, co wam mówię. Słyszeliście taksistę. Tak wygląda klub. Ale my nie będziemy czekać w kolejce. Zresztą szczerze mówiąc nigdy nie czekałem tu w kolejce, bo zawsze z bratem jak wchodziliśmy, to płaciliśmy 10 dolców i po prostu wbijaliśmy do środka. Jakbyście się zastanawiali, jak imprezują Wenezuelczycy, nie wiem, czy mnie słychać, ale dobra. Okej, udało się w tym momencie przejść przez tłum ludzi, teraz możemy spojrzeć sobie na ulicę z zewnątrz. Teraz jesteśmy na górze klubu. Artysta szykuje się do występu, a to jest nawet lustro, czyli siebie mogę zobaczyć, siema. Czyli przyszliśmy przez tamtą kolejkę, która jest tam mieliśmy security i weszliśmy do klubu, który ma w sumie 3 sale różne. Tak naprawdę to nie wiem, ile z tego wszystkiego wyjdzie, bo nie wiem, czy w ogóle nagrywanie w nocy po ciemku ma sens. Mam troszeczkę za słaby obiektyw, czekam na światło 2.8, ten ma 4.0, ale zobaczymy. Nagram i najwyżej nie wykorzystam.
cacique. Cacique jest como... Chief. Cacique to jest po prostu tak jakby wódz indiański. I marka rumu. Salut. Salut. No dobra, to zobaczmy jak to tam w środku wygląda. Jak Mauricio ci załatwi imprezę, to możesz wiedzieć, że spędzi się prawdopodobnie z właścicielem klubu. Tak się składa, że tu jest właściciel klubu, którego przed chwilą poznałem. Jako VIP mogę zawsze wbijać na imprezę. A ta piosenka, która teraz leci, jest bardzo ważna dla Wenezuelczyków, dlatego że śpiewają Wenezuelczyk, który nagrał ją po prostu w swoim mieszkaniu dla swojej dziewczyny, od której musiał wyjechać do Stanów, z tego co pamiętam. No i jest to miłości po prostu ludzi, którzy się ze sobą rozstali przez sytuację ekonomiczną w Wenezueli. Piękna piosenka. Merechuso. Wrzucę link do opisu. ¿Qué tal, Quinta Bar? ¿Cómo la están pasando esta noche? Bien, marico, tripioso. Bienvenidos a la fiesta de Halloween de la Quinta Bar. Tenemos 2 rumbas este fin de semana, papá. En una ciudad beat, soy un beatboxer venezolano. Básicamente lo que hago es percusión vocal. Tengo una caja. Tengo un platillo. Que me saquen de esta tumba ya. Siento que estoy muerto. Aquí no hay paz eterna. Me siento en el infierno. Cumbia. Es una pelotita, ¿no? Entonces yo... Lánzala. Quiero que digan todos, yo have it now. ¿Cómo la están pasando esta noche, señores? Bien. Quiero tú solo, no hay algo mismo, por eso espero. Duele mi cuerpo, tú me encantas, el tiempo pasa, no quiero otro. No hay igual, no hay igual, oh, no hay igual. No, 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 no. Take me to the strip, I want to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want you, come kick it with you. Don't be my American boy, American boy. Yeah, 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 dun, dun. Da 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 da. Da da da. Hey, ven y míralo, venga y acabo con mi dolor. Loca, para ti por favor, y ya conozco tu olor. Mucho gusto señor, cuando estoy contigo siento tanto calor. Me pongo loco con tu olor y ya entiendo tu valor.
Hey, ooh, ooh, oh, 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 Take me to the trip I want to go someday. Take me to New York, I love to see LA. I really want you, can kick it with you. Don't be my American boy, American boy. Take me to the trip I want to go someday. W tym momencie jesteśmy na samej górze tego całego klubu. No i tutaj to, że mogę nagrywać, to nie jest normalne. To jest trochę w związku z tym, że mamy tutaj znajomych, z którymi teraz idziemy. Nie będzie mnie słychać trochę. Jeśli byście kiedykolwiek imprezowali w Caracas, to zdecydowanie trzeba odwiedzić La Quinta Bar. Jest tu mnóstwo ludzi. Ja akurat nie jestem typem gościa, który chodzi na imprezy, ale jest tu po prostu pełen ludzi. Ten koleś jest najlepszym tatuażystą w Caracas. Wrzucę link na dole. Zeszliśmy na dół imprezy i tutaj jest zupełnie inny klimat niż na górze, bardziej wyluzowane, po prostu ludzie, którzy imprezują. No jest już mniej więcej 4:34, także kończy się impreza. Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y Ale imprezują naturalne nosze. Zobaczcie, to oni nie chcą después que ya todo se envicia y se cree que gana. Impreza już się praktycznie skończyła. Oczywiście piękny klasyk, a reszty nie będę komentował. Dzielnica Las Mercedes, prawie 5 nad ranem i dużo ludzi i imprezy. Znajomi moich ziomków powiedzieli, że mnie odwiozą. Zobaczcie, jak wygląda Caracas w nocy o 5 nad ranem, ale to nie całe Caracas, tylko w miejscu, gdzie są imprezy, czyli właśnie La Quinta i okolice, Las Mercedes. Kiedyś zresztą było tu o wiele więcej ludzi. Podobno w nocy były tu nawet korki. No to tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, idę spać.